Amazon Stage. Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Tęgi i witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Amazon Stage. Znajdujemy się w Amazon Development Center Poland w biurze w Gdańsku. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tomek Stachlewski, doświadczony architekt chmury, który kieruje zespołem architektów Amazon Web Services w Niemczech. Na co dzień pomaga firmom, od tych małych startupów po największe korporacje, w projektowaniu i budowaniu systemów w chmurze AWS. Witam też tutaj zgromadzoną publiczność. Cześć Tomku. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Zgodnie z tradycją nasze pierwsze pytanie zawsze dotyczy śniadania. Zastanawiamy się, co nasi goście jadają na śniadanie. Widzę, że zaczynamy naprawdę od ciężkich pytań, grubego kalibru, więc odpowiem, ale trochę szerzej odpowiem. Ja uważam, że początek dnia jest niezmiernie istotny, energia jest niezmiernie istotna, więc zaczynam dzień od takiego typowego keto śniadania, czyli jajka, bekon, a następnie mroźna kąpiel. Czyli mam wannę, 3 stopnie wody i każdego dnia parę minut w tej wannie po to, żeby mieć energię, żeby po prostu pracować. Wow, super. To cały jest przepis, można powiedzieć, rutyna poranna, tak? Absolutnie, absolutnie. To jest dobre właśnie rozpoczęcie każdego dnia. Super. Od przepisów przejdźmy do przepis na ścieżkę kariery, bo ty masz dosyć unikalną, można powiedzieć, ścieżkę kariery, tak? Zaczynałeś jako architekt, ale zawsze działałeś na pograniczu technologii i biznesu. Jak to się w ogóle stało, że odnalazłeś się w takiej roli, w której jesteś obecnie? Wiesz co, pytanie jest bardzo trafne i odpowiedź nie jest prosta. Wiele lat temu, po zakończeniu studiów, myślałem tak naprawdę, że moja przyszłość będzie tylko i wyłącznie powiązana z komputerem, z bycia deweloperem. I tak naprawdę tak rozpoczynałem swoją przygodę, karierę zawodową. W pewnym momencie, około 10 lat temu, dołączyłem do Amazona jako architekt. Nie do końca wtedy też wiedziałem, czym tak naprawdę jest architekt w AWS-ie. W ogóle wytłumacz, co to jest w ogóle architekt? Jaka to jest rola? Od tego zacznijmy. Dokładnie, więc architekt w AWS-ie to jest dość specyficzna rola. Architekt polega na tym, że architekt pracuje z klientami zewnętrznymi. To są różnego rodzaju firmy. Tak jak wcześniej wspomniałeś, to mogą być małe startupy, ale też duże korporacje. I architekt pomaga tym firmom modelować, projektować rozwiązania, które następnie będą osadzone w chmurze AWS-owej. Więc to tak naprawdę był mój początek i bardzo szybko właśnie zorientowałem się, że jednym z cech charakterystycznych bycia architektem w AWS-ie to nie tylko umiejętności techniczne, czyli znajomość naprawdę nowinek technologicznych, jak na przykład sztuczna inteligencja, ale również umiejętność pogodzenia tego z realiami biznesowymi, bo w końcu to też biznes nakręca technologię. I bardzo szybko przekonałem się, że tak naprawdę nie tylko to jest wymagane, ale i tak naprawdę z mojego punktu widzenia bardzo ciekawe. Więc w tym kierunku moja kariera w Amazonie nie tylko została pokierowana, czyli działanie właśnie na pograniczu świata technologii i biznesu. Czyli ty, można powiedzieć, jesteś trochę deweloperem, trochę menadżerem produktu, trochę architektem i jeszcze też zarządzasz zespołem. Tak, ja mówię często, że jestem takim szwajcarskim nożykiem tak naprawdę. Dostosowuję się do tego, z kim aktualnie rozmawiam, jaki to jest stakeholder, czy muszę bardziej mówić o technologii, czy muszę mówić bardziej językiem biznesowym. Rzeczywiście dostosowanie się do tego rozmówcy jest niezmiernie istotne i myślę, że też dzisiaj będziemy o tym dużo rozmawiać. Tego wymaga obecny świat i obecne przecięcie technologii biznesu. Staram się trochę zrozumieć, jak głęboko musisz codziennie schodzić, żeby w tych rozwiązaniach siedzieć. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli wychodzi jakiś nowy serwis AWS-a, tak? Czy musisz go poznać od podszewki, samodzielnie z niego skorzystać, żeby później zaproponować jakieś rozwiązania? Jak to wygląda? Myślę, że też zaleta z tego, że do AWS-a dołączyłem prawie 10 lat temu. Wtedy tych usług, jak często mówię, klocków Lego było trochę mniej, bo było ich parędziesiąt. Obecnie ta liczba idzie w setki, więc teraz jest trochę trudniej. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, pracuję z klientami różnego typu i to jest w skrócie można powiedzieć tak, że w poniedziałek rano rozpoczynam dzień i mam w planie rozmowy z jakimś bankiem i na przykład na tapecie są tematyka sztucznej inteligencji. Dzień kolejny to jest rozmowa z jakimś startupem i wówczas rozmawiamy o konteneryzacji. Środa zupełnie inna branża i zupełnie inna technologia. Więc teraz tak, moja rola w Amazonie i praca wymaga tego, żebym rzeczywiście ten szereg różnego rodzaju technologii
technologii chmurowych tak naprawdę znał od podszewki, żeby tak naprawdę być w stanie dać jak największą wartość klientom, firmom, z którymi rozmawiam. Więc tak, jeżeli AWS, nie wiem, powiedzmy, że jest poniedziałek, obudzimy się i okazuje się, że chmura AWS wypuścił nową usługę, która ma zrewolucjonizować świat, to moim zadaniem jest nie tylko poczytanie o tej usłudze, ale tak naprawdę przetestowanie jej, zrozumienie na tym tego, jak działa, kiedy działa najlepiej, aby wówczas przy rozmowach z użytkownikami, z klientami być tak naprawdę dać wartość dodatnią, co tak naprawdę to rozwiązanie jest w stanie im dać. My w wielu naszych poprzednich odcinkach zastanawialiśmy się też trochę o kompetencje przyszłości, tak? I ty jakby, mam wrażenie, że wiele z takich kompetencji przyszłości, które obecnie są właśnie bardzo wartościowe, posiadasz. Jak ty uważasz teraz, jak to się będzie kształtowało w przyszłości, zwłaszcza dla osób, które może teraz zastanawiają się nad jakimś kierunkiem studiów albo kończą szkoły? Po pierwsze, należy tutaj pamiętać, że sytuacja nie jest zero-jedynkowa. To nie jest tak, że po pierwsze wiemy dokładnie, gdzie wyglądała przyszłość oczywiście. Tak jak powiedziałeś, ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i właściwie co tydzień mamy do czynienia z nowym przełomem technologii. Sytuacja nie jest też zero-jedynkowa, bo będziemy potrzebowali, jest wiele dróg do sukcesu. Możemy być czysto technologiczni i naprawdę osiągnąć gigantyczny sukces za parędziesiąt lat. Możemy być czysto nietechniczni i też absolutnie możemy mieć sukces. Natomiast z mojego punktu widzenia, jeżeli chcemy naprawdę zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, na rynku zawodowym, to przecięcie umiejętności technicznych i tych soft skilli będzie niezmiernie istotne. Nawet jeżeli myślimy sobie, dobrze, pójdę na informatykę, pójdę jakby studiować inżynierię, to pamiętajmy, że te umiejętności miękkie są coraz bardziej istotne. To, co powiedziałem wcześniej, jak rozmawiamy z innymi użytkownikami, jak rozmawiamy ze stakeholderami, jak rozmawiamy z biznesem, który oczekuje od nas zaimplementowania, wdrożenia rozwiązań technologicznych. Czyli te umiejętności miękkie są kluczowe w moim przekonaniu. I nawet jeżeli jesteśmy introwertykiem, to nie polega na tym, że nagle rzeczywiście musimy zupełnie zmienić się, okłamywać się i naprawdę stać się centrum wszechświata, jeżeli chodzi o umiejętność rozmowy z innymi osobami. Natomiast mimo wszystko musimy inwestować w te umiejętności miękkie, jeżeli naszym kierunkiem, którym chcieliśmy iść, jest inżynieria. Z drugiej strony, jeżeli bardziej chcieliśmy iść w kierunku bardziej nie inżynierii, nie technicznym, no to oczywiście te kompetencje techniczne są również niezmiernie istotne. Sztuczna inteligencja obecnie to nie jest już tylko narzędzie wykorzystywane przez informatyków, przez programistów. Tak naprawdę każdego dnia coraz więcej osób, szacuje się, statystyki mówią, że już ponad 40% dorosłych osób wykorzystuje nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja, każdego dnia. Więc ta umiejętność wykorzystania tych technologii do tego, aby znowu produkować wartość dla potencjalnego pracodawcy, jest niezmiernie istotna. Więc jedno zdanie odpowiadając, nie zamykajmy się w jeden tunel branży. Przecięcie technologii, umiejętności miękkich jest najbardziej istotne. To jest w ogóle ciekawe, tak? Czy uważasz, że ta potrzeba tych umiejętności miękkich, ona się pojawiła jakby niedawno? Czy to jest tak, że my trochę jakby w tej branży IT jakby trochę ignorowaliśmy tą potrzebę umiejętności miękkich w przeszłości i teraz jakby doszliśmy do wniosku, że to jakby jest to jednak krytyczne jakby w rozmowie, tak jak mówisz, z klientami czy nawet z zespołem, tak? Naprawdę, jeżeli chcesz przekonać kogoś ze swojego zespołu, żeby stworzyć jakiś projekt, no to przecież też musisz umieć zakomunikować to w odpowiedni sposób, tak? Absolutnie to nie jest nic nowego. Tak naprawdę ostatnio rozmawiałem nawet z jedną osobą i ta osoba powiedziała, no od 20 lat mówimy o tym, że osoby techniczne powinny skupić się na umiejętnościach miękkich. Więc to, co ja teraz mówię, nie jest niczym odkrywczym. Natomiast, co jest nowe, to jak bardzo istotne stało się to obecnie, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Do tej pory ta istota tego, aby rzeczywiście rozwijać umiejętności miękkie była, natomiast nie była ona aż tak kluczowa. Obecnie w świecie sztucznej inteligencji, w świecie takim, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, co tydzień, co miesiąc mamy do czynienia z nowinką technologiczną, ten impact, ta istota wpływu umiejętności miękkich stają się coraz bardziej istotne. Więc nie jest to nic nowego, natomiast faktycznie waga tego stała się w obecnych czasach zdecydowanie wyższa niż wcześniej. A co ty w ogóle uważasz, co to są umiejętności miękkie?
Przede wszystkim umiejętność rozmowy z innymi osobami. To, co wcześniej powiedziałeś, no mamy zespół. Obecnie mało kiedy mamy do czynienia z takimi zawodami, że pracujemy zupełnie w pojedynkę, że nie komunikujemy się z innymi osobami. Umiejętność pracy z innymi osobami, jakby ten kolektyw, jeżeli chodzi o mentalny, tak naprawdę posuwa pracę firm do przodu. Zatem jak komunikujemy się z innymi osobami, jak dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się naszymi pomysłami, jak przyjmujemy feedback do tego, aby po prostu nie zamykać się w naszym małym, jednym wyobrażeniu świata, tylko natomiast wspólnie podążać do przodu, jest niezmiernie istotna. Jakkolwiek brzmi to potencjalnie prosto, jest to niebywale trudne, zwłaszcza bardzo często dla osób technicznych. Więc umiejętność rozmowy z innymi, upraszczając, to są te umiejętności miękkie, które są niezmiernie istotne. Lub umiejętność przelania swoich myśli na papier też. Absolutnie, absolutnie. Zwłaszcza w naszej firmie. Oj, tak. Może uchylmy rąbka tajemnicy, tak? Jakby jeżeli chodzi o jakby stworzenie, jakby zapoczątkowanie każdego większego projektu zaczyna się u nas tak naprawdę rozprawką. To nie jest rozprawka taką, którą znamy z naszych szkół średnich, ale jest to generalnie jakby w jakiś sposób przelanie swoich myśli na papier i udowodnienie tego, że to, co chcemy zaproponować, ma sens, prawda? Dokładnie. Słowo rozprawka jest bardzo ciekawe. Nigdy nie słyszałem jakby tego polskiego określenia, prawda? Rzeczywiście w Amazonie zawsze mówimy, że to jest ten PR FAQ, ale ma to rzeczywiście, jest to bardzo dobra analogia. Bardzo często mamy problem mentalny, bo uważamy, że to, co my myślimy, to jest oczywiste. Powinno być oczywiste dla wszystkich. Zrobimy prezentację PowerPointa i po prostu wszyscy powinni tak naprawdę zgodzić się, implementujemy, wdrażamy, naprawdę zmienimy świat. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie przelać nasze myśli na kartkę papieru. Czy jesteśmy w stanie napisać jeden one-pagera albo kilka więcej stron opisujących ten pomysł. I bardzo często już wtedy okazuje się, mimo że jeszcze nie pracujemy z innymi osobami, że już wtedy jest to niezmiernie trudne. Więc znowu umiejętność rozmowy z innymi osobami, czasami również poprzez pismo. Super. Mamy pierwsze nasze pytanie od naszej publiczności. Tutaj wspominał Pan o umiejętnościach miękkich i o takiej adaptacji swojego stylu komunikacji do różnych grup zawodowych. I no myślę, że tutaj ciekawym zastosowaniem mogłoby być użycie do tego sztucznej inteligencji, bo na swój sposób to jest technologia, która sama w sobie ma umiejętności miękkie, potrafi przetłumaczyć pewne zwroty, pewne wypowiedzi na jakby język, który dociera do innych grup. Czy użył Pan kiedyś czegoś takiego, żeby zaadoptować może jakąś swoją wiadomość, może jakąś swoją rozprawkę do tego, żeby trafiła na przykład do biznesu zamiast do informatyków? To jest bardzo dobre pytanie i umiejętność wykorzystania rzeczywiście sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji do tego, aby zwalidować, zweryfikować to, co chcemy zakomunikować, napisać do konkretnej grupy odbiorców, jest bardzo dobrym pomysłem. I tak, ja to robiłem wielokrotnie w moim życiu. Natomiast tutaj też znowu to nie jest sytuacja zero-jedynkowa i unikałbym takiej myśli, że skoro jest ta sztuczna inteligencja, no to właściwie po co ja mam być taki elastyczny, umieć się dostosowywać, skoro właściwie sztuczna inteligencja to zrobi za mnie. Bo okej, czasem faktycznie możemy napisać wiadomość e-maila, sztuczna inteligencja pozwoli nam, pomoże nam, aby to trochę zwalidować, poprawić. Natomiast w dużej mierze komunikacja polega też na tym, że będziemy rozmawiać z innymi użytkownikami. No i teraz abstrahując od wizji takiej, że są dwie osoby, które z sobą rozmawiają i pomiędzy jest faktycznie urządzenie, które non-stop tłumaczy, mimo że mówimy w tym samym języku. Abstrahując od takiej bardzo, myślę, że strasznej wizji świata, to ta umiejętność samodzielnego dostosowywania się do użytkownika będzie kluczowa. Natomiast tak, tam gdzie możemy też uczyć się właśnie poprzez sztuczną inteligencję i zwalidować, będę rozmawiał z użytkownikiem biznesowym, na przykład z pogranicza finansowego, chcę mu przekazać konkretne zagadnienie i zwalidować, czy sztuczna inteligencja nam pomoże, czy to, co chcemy zrobić, faktycznie ma sens. To jest w ogóle ciekawe, tak? Bo wspomniałeś o tym, że rozmowa przebiega w tym samym języku, tak? Ale przecież ty w swojej roli musisz dostosowywać ten język i to słownictwo do danego odbiorcy, tak? Czyli na przykład zakładam, że jeżeli rozmawiasz z klientem, który jest ogólnie mówiąc nietechniczny, to musisz dostosować swoje słownictwo do tego, aby ten człowiek zrozumiał cię, prawda? Dokładnie i uwierz mi, jest to jedna z najbardziej trudnych zagadnień.
ogólnie powiedziałbym, że większość z nas ma taki mentalny bloker tak naprawdę, że myślimy, że osoba, z którą rozmawiamy, zna to, co my znamy, zna pojęcia, zna określenia, zna skróty i tak dalej i idziemy skrótowo w komunikacji, wykorzystując ten sam sposób jakby rozmowy, jakbyśmy rozmawiali ze sobą. Umiejętność właśnie dostosowania się do tego rozmówcy, że on jednak nie zna skrótów, nie zna pojęć, jego obszar kompetencji jest zupełnie inny, jest niezmiernie trudny i ciężki, natomiast właśnie to jest ta umiejętność, która jest bardzo kluczowa dla każdego, kto chce rozwijać się zawodowo. I tak u mnie akurat w przypadku mojej kariery zawodowej, w przypadku mojej pracy, jest to coś, co ja muszę robić każdego dnia, bo tak naprawdę nie wiem, z kim będę rozmawiał przy kolejnym spotkaniu. Jest. A jak często nadal spotykasz się z takim twierdzeniem, że chmura to jest coś skomplikowanego, tak? Bo my, można powiedzieć, jesteśmy z jednej strony klientami chmury, tak? Każdy z nas w telefonie w jakiś sposób pewnie używa tej chmury, przechowuje zdjęcia na przykład swoje prywatne, tak? Jakby w pracy korzystamy z różnych rozwiązań chmurowych, tak? Ale czy jest jeszcze wiele firm małych, dużych, które jakby uważają, że ta chmura to jest coś takiego abstrakcyjnego, do którego jakby oni za bardzo nie chcą się przekonać? Obecnie na szczęście sytuacja jest zupełnie inna. Chmura stała się normalnością i coraz więcej firm w chmurze widzi możliwości, dostęp do nowoczesnych technologii i tak dalej. Różne są powody, czemu firmy idą do chmury. Czasem jest to optymalizacja kosztowa, czasem globalny zasięg, skalowalność, nowe technologie. Natomiast faktycznie już coraz rzadziej mamy do czynienia z takim strachem przed chmurą, że to jest coś skomplikowanego. Bardziej, że chmura to jest szansa zrobienia czegoś nowego. Tak, jest to nowe narzędzie, nowy wehikuł technologii. Nie mówimy tutaj tylko o jednym narzędziu. No, w przypadku chmury AWS-owej to są setki różnego rodzaju narzędzi. Od serwerów wirtualnych, baz danych, analityka, sztuczna inteligencja, internet rzeczy i moglibyśmy tak wymieniać. Więc bardzo często, i to jest faktyczne, przy pierwszym kontakcie z chmurą jest takie ojejku, co to jest? Ja myślałem, że to jest potencjalnie serwer, może baza danych, może wrzucę tam dane, a ja nagle widzę setki różnego rodzaju możliwości. No i faktycznie na początku może być takie delikatne zatrzymanie i po prostu osoba może być trochę zgubiona w tym, gdzie zacząć. Natomiast bardzo szybko użytkownicy widzą, to są możliwości. Od przybytku głowa nie boli. Nie będzie bolało w tym przypadku i chmurę traktują to tak naprawdę jako wehikuł możliwości technologii. A kto w ogóle jakby trafia do ciebie najczęściej? Znaczy jakby pytam o funkcję, tak, w firmie. Zakładam, że w jakiś sposób firma, klient AWS-owy kontaktuje się z jakimś zespołem AWS-owym i nagle trafia do twojego zespołu. Kto to najczęściej jest po tej stronie klienta? Dużo będzie uzależnione od tego, z jakim przypadkiem problemu mamy do czynienia. Bo na przykład jeżeli mówimy o problemie skalowalności, bo tak naprawdę to jest jeden z głównych powodów, czemu chmura tak naprawdę Co to jest skalowalność? Może zacznijmy od tego. Dokładnie, czyli powiedzmy, że budujemy aplikację, budujemy rozwiązanie i nie do końca wiemy, ile potencjalnych użytkowników będzie z tej aplikacji systemu korzystało. Albo być może jest to zmienne, być może raz w tygodniu mamy tak naprawdę pewną liczbę użytkowników, a pod koniec tygodnia, pod koniec miesiąca mamy ją zupełnie inną. Rozwiązanie tego problemu w tradycyjnym rozwiązaniu własnej serwerowni jest niezmiernie istotne, jest niezmiernie trudne, bo musimy zainwestować tak naprawdę w serwery pod pik, czyli po tą maksymalną oczekiwaną ilość użytkowników, co jest niezmiernie trudne. Natomiast chmura, co nam daje, to możliwość skalowania, dostosowywania się do aktualnych potrzeb. I dam ci tutaj przykład dwóch firm. Po pierwsze firma Rovio. Rovio to jest firma, która tworzy gry na komórki. No i to jest firma z Europy, która przez wiele lat próbowała tworzyć gry. No i za każdym razem coś tworzyli, nie do końca się udawało, nie było takiego zapotrzebowania, zainteresowania i tak dalej. Stworzyli kilkadziesiąt rodzajów gier, no ale tak naprawdę nie osiągnęły one sukcesu. Aż któregoś dnia stworzyli grę polegającą na tym, że rzucamy tak naprawdę ptakami w świnie, czyli Angry Birds. I okazało się, że ten pomysł naprawdę się przyjął. I nagle dziesiątki, setki milionów użytkowników z całego świata postanowiło rzucać ptakami w świnie. No i teraz, co uratowało Rovio, to, że byli właśnie osadowieni w chmurze AWS-owej. I teraz nie mieli tego problemu, że prawda, jak biznes nam rośnie, to nie damy rady go obsłużyć.
byli w AWS-ie i byli w stanie wyskalować się, dostosowując się do aktualnych potrzeb. Więc to jest ten skalowalność. Jeszcze drugi przypadek, to na przykład Netflix. Nie każdy wie, ale Netflix, mimo że tak naprawdę to jest też konkurencja Amazona, jeżeli chodzi o platformę streamingową, cały Netflix osadzony jest w chmurze Amazona, w AWS-ie. I teraz powodów jest kilka, ale między innymi jednym z powodów jest skalowalność, globalny zasięg. Teraz wracając do twojego pytania. W tym przypadku, jeżeli mam problem, który chcemy zadresować, jest skalowalność, bardzo często to będzie dział techniczny, IT, które będzie przychodziło i widziało potrzebę w wykorzystaniu chmury. Natomiast z drugiej strony mamy inne przypadki, jak na przykład dostęp do nowoczesnej technologii. I tutaj bardzo często to będzie biznes, który widzi, hej, konkurencja nam ucieka, hej, słyszymy o tej sztucznej inteligencji, potencjalnie nasz dział IT nie do końca wie, jak to przynieść, jak to nam wdrożyć i tak dalej, a słyszeliśmy, że to chmura jest ku temu rozwiązaniem. No i wtedy co? Przychodzą i mówią, mamy taki, powiedzmy, mamy takich i takich klientów, ci klienci mają takie i takie potrzeby i mówią, hej, czy możesz wymyślić jakiś sposób zastosowania sztucznej inteligencji, aby zaoferować coś tym klientom? Znowu, możemy podzielić tą kategorię na dwie kategorie. W jednej kategorii mówimy o użytkownikach, użytkownikach biznesowych, które już wiedzą, co chcą. I to jest wtedy bardzo wygodny i prostszy sposób, bo przychodzi taka firma i mówi, my przeanalizowaliśmy już na przykład możliwości generatywnej sztucznej inteligencji i na przykład wiemy, że pomoże ona nam w konkretnym zastosowaniu, na przykład w kontakcie z klientami. I wówczas my jako AWS pomagamy im zamodelować, zbudować to rozwiązanie w oparciu o AWS-a, w oparciu o takie usługi jak na przykład Bedrock, ale jest ich jeszcze kilka i to jest ten cel. Natomiast też realnie bardzo często mamy takie przypadki, że firmy przychodzą i mówią, no my też chcemy tą nowoczesną technologię, bo my tyle o niej słyszeliśmy. My słyszeliśmy, że za pomocą technologii generatywnej sztucznej inteligencji będziemy w stanie zwiększyć nasz biznes, wyróżnić się na tle konkurencji, ale jest problem, bo nie do końca wiemy, jak to zrobić. No i to jest faktycznie istotny problem, bo to jest tak świeża, nowa technologia, że wiele ciągle firm dopiero raczkuje i szuka tego faktycznego business case'u. Więc co wówczas my robimy, to znowu próbujemy na podstawie tego, co widzimy na rynku, na podstawie milionów innych użytkowników firm, które korzystają z AWS-u i na podstawie ich konkretnej branży dopasować ten konkretny use case, gdzie sztuczna inteligencja może dać im wartość dodatnią. Co jest efektem pracy twojego zespołu? Czy ten klient później otrzymuje jakiś prospekt, jakąś dokumentację techniczną, tak? Czy od razu jakieś rozwiązanie techniczne? Tak naprawdę AWS, jeżeli chodzi o zespół architektów, współpracuje z firmami, z klientami od początku do i końca nie ma właściwie. Czyli rzeczywiście z początku jest to, mamy problem, jak zamodelować go, jak rozwiązać go w oparciu o chmurę AWS-ową, do tego, aby on rozwiązał problem, który przyszliśmy, ale jednocześnie, żeby to było bezpieczne, żeby było skalowalne, i by the way, żebyśmy dużo nie zapłacili. Więc architekci pomagają to zaprojektować. Następnie jest to wdrażane i tutaj różne są możliwości. Bardzo często firma mówi na przykład, mamy własny dział techniczny, więc my na przykład architekci AWS wówczas pomaga wyszkolić te osoby w konkretnej technologii. Czasami może być jakaś firma zewnętrzna, jakiś partner. No i następnie to rozwiązanie jest wdrażane, ale co jest istotne, to nie kończy naszej przygody. Żyjemy w świecie bardzo dynamicznym i to już nie są te czasy, gdy budowaliśmy rozwiązanie. Samo budowanie rozwiązania kiedyś, te aplikacje systemu to często były miesiące, lata. Wdrażamy, zostawiamy i idziemy do czegoś innego. W świecie nowoczesnej technologii po pierwsze budujemy rozwiązania szybko, a następnie nawet jak one już są na produkcji, są wykorzystywane, to ciągle je dopracowujemy, ulepszamy, dodajemy nowe funkcjonalności, optymalizujemy koszta. Więc znowu ci architekci, to co powiedziałem wcześniej, nie kończą swojego zadania, bo oni dalej współpracują z firmami do tego, aby ulepszać te rozwiązania. Wspomniałeś o bezpieczeństwie, o tej warstwie bezpieczeństwa. Zakładam, że to też jest pewnie często tematem rozmów z klientami, tak? W jaki sposób twój zespół pomaga właśnie chronić firmy przed zagrożeniami jakimiś takimi cyfrowymi?
Tutaj bardzo ciekawy jakby temat i odpowiem jakby kilkufazowo, tak to nazwę. Bezpieczeństwo jest jednym z tych obszarów, dla których bardzo często firmy właśnie decydują się na przejście do chmury. To jest bardzo często takie też jakby może nieintuicyjne, bo często jakby firmy, osoby zadają mi pytanie, no jak to jest z tym bezpieczeństwem w chmurze? Znowu, bezpieczeństwo jest jednym z głównych powodów, czemu obecnie firmy idą do chmury. Dlaczego tak jest? Bo widzą, jaki wachlarz firm już z chmury korzysta. Mówimy tutaj o milionach firm, o branży finansowej, branży medycznej, które już operują w oparciu o chmurę AWS-ową. Więc tak naprawdę firmy wówczas chcą wykorzystywać ten dobytek technologiczny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, który jest wykorzystywany już przez firmy z całego świata. Po co samemu coś wymyślać, jak nie mamy kapitału, jak nie mamy odpowiedniego know-howu, skoro tak naprawdę są już te narzędzia, które wpłyną na nasze bezpieczeństwo, dostępne właśnie za pomocą chmury obliczeniowej AWS-u. Przykładowo banki, na przykład banki czeskie. Nawet nie musimy mówić tutaj o Stanach Zjednoczonych, możemy skupić się na Europie. Banki czeskie, Moneta Bank, która zdecydowała się na migrację do chmury. Jednym z głównych powodów, i to było mówione przez CTO banku, była kwestia bezpieczeństwa, bo nagle się okazało, że czujemy się bezpieczniejsi w chmurze AWS-owej. Inny jeszcze przykład, Ukraina. PrivatBank, jeden z największych banków ukraińskich, który dostarcza przykładowo emerytury dla ponad 20 milionów osób na Ukrainie. Tysiące placówek dziennie, setki milionów transakcji. Gdy wojna na Ukrainie wybuchła, PrivatBank był w potrzebie, musimy tak naprawdę przenieść się gdzieś, bo inaczej nie będziemy w stanie obsługiwać naszych użytkowników, naszych obywateli. I co wówczas PrivatBank zrobił, to w ciągu 43 dni, to jest absolutny rekord światowy, zmigrował tysiące serwerów swoich środowiska własnego do chmury AWS-owej. 43 dni po to, aby być bezpieczniejszym i być w stanie dalej obsługiwać swoich użytkowników. I tu jeszcze jeden case, pozwól, że powiem. Z uwagi na skalę, w jakiej działa Amazon, w jakiej działa AWS, pozwala to wykrywać pewnego nietypowego typu zagrożenia. Weźmy przykład jednego tak zwanego regionu AWS-owego. Region AWS-owy to jest takie miejsce na świecie, gdzie Amazon ma swoje centra danych, które obsługują użytkowników. To tam właśnie są zlokalizowane systemy, aplikacje danych klientów. Każdego dnia tak naprawdę Amazon widzi, że miliony urządzeń na całym świecie próbują się komunikować z systemami, aplikacjami opartymi o chmurę AWS-ową. Więc to, co zrobił AWS, zbudował własny system oparty o sztuczną inteligencję, który następnie analizuje setki milionów połączeń w internecie i wykrywa te, które potencjalnie są niebezpieczne. Każdego dnia ponad 200 000 niebezpiecznych zagrożeń. A następnie te zagrożenia, te niebezpieczne strony internetowe są blokowane i ta wiedza, co jest istotne, jest następnie wykorzystywana w całej platformie AWS-owej. Czyli jeżeli ktoś działa w oparciu o AWS-a, to ten know-how, ta wiedza tego, co obecnie dzisiaj dzieje się złego na świecie, skąd są przeprowadzane ataki, ta wiedza jest również wykorzystywana do tego, aby bronić wszystkie firmy. Ja chciałem z kolei spytać, jakie mamy rozwiązania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sztucznej inteligencji? Czy już zetknęliśmy się z takimi właśnie ciekawymi case'ami, jak tutaj pan opisywał? Bo to jest jednak pole, na którym są pewne unikatowe zagrożenia, chociażby z uwagi na to, że sztuczna inteligencja ułatwia pracę każdemu użytkownikowi, także temu, który ma wobec niej niecne zamiary. Chociażby takie memiczne przykłady z pozyskiwaniem przepisów na bomby przez pytania o przepisy babci. Generatywna sztuczna inteligencja faktycznie przyniosła dużo możliwości, ale też przyniosła nowe wyzwania, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Teraz co robi AWS, to non-stop implementuje różnego rodzaju rozwiązania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa tego, w jaki sposób te modele są budowane i są wykorzystywane. Na przykład jeżeli chodzi przykładowo o grafiki, które są tworzone za pomocą modeli generatywnej sztucznej inteligencji, co one mogą mieć? To przykładowo
modele oparte o AWS-a mogą zostać dodatkowo obarczone różnego rodzaju watermarkami po to, aby wiedzieć, że dane grafiki były właśnie stworzone za pomocą sztucznej inteligencji i nie są prawdziwe. Jeżeli chodzi o innego rodzaju zastosowania, to na przykład w przypadku AWS-a i w przypadku usługi Bedrock mamy też do czynienia z tak zwanymi guardrailsami, czyli mamy możliwość wykorzystywania modeli generatywnej sztucznej inteligencji, ale jednocześnie zawężenia tego, w jaki sposób one działają. Czyli na przykład, jeżeli mamy chatbota, którego udostępniliśmy na stronie internetowej, to chcemy zawęzić to, co on odpowiada. Nie chcemy na przykład przekazywać informacji o lekach, czy innego typu innych rzeczy, które potencjalnie przykładowo nie są powiązane z naszą działalnością. Więc temat jest niezmiernie istotny i ciągle tak naprawdę wszyscy dopiero raczkujemy, jeżeli chodzi o to, jak zaadresować go w pełni, z uwagi też na to, że ten temat sztucznej inteligencji tak bardzo dynamicznie się rozwija. Mamy do czynienia z coraz większą też ilością modeli sztucznej inteligencji, które możemy hostować w różnych miejscach. Natomiast zdecydowanie te możliwości zapewnienia bezpieczeństwa są coraz większe i widać to właśnie za pomocą dostawców chmurowych. No właśnie i teraz w kontekście tych rozwiązań, które pojawiają się, można powiedzieć, każdego tygodnia. Są firmy, które tworzą foundation models, takie modele podstawowe. Są firmy, które właśnie trenują mniejsze modele w oparciu o te modele podstawowe na licencji open source. Jak AWS myśli i jakie rozwiązania są dostępne w AWS-ie dzisiaj, które można wykorzystać w firmach, w swoich, można powiedzieć, rozwiązaniach? Pozwól, że odpowiem na to pytanie trochę poprzez analogię do na przykład kupowania samochodu. Wyobraź sobie, że chcesz kupić samochód i musisz podjąć decyzję, jaki to będzie samochód, jaka marka, ile chcesz wydać na ten samochód, czy to będzie szybki samochód, wolny samochód, czy ekonomiczny i tak dalej. Czy bezpieczny. Czy bezpieczny samochód, prawda, co nie jest zawsze tym samym argumentem. Wyobraź sobie również, że nagle to nie tylko jest twoja decyzja, tylko są kolejni stakeholderzy, jak na przykład żona, partnerka i tak dalej. Czyli ty musisz podjąć również decyzję z tymi innymi użytkownikami, którzy też będą korzystali z tego samochodu. A może obecnie sytuacja jest inna niż potencjalnie będzie za parę lat, bo za parę lat to już nie będą tylko te dwie osoby, ale być może rodzina się powiększa, będą 2 labradory, a może i nawet dzieci. Czyli abonament na samochód. Czy abonament. Więc dużo jest czynników, które będą musiały być wzięte pod uwagę do tego, aby wybrać najlepszy samochód. I tak naprawdę, nawet jak go wybierzesz, to będzie najlepszy dzisiaj, a pewnie za tydzień się okaże, że pewnie mogłeś podjąć inną decyzję. I trochę to jest właśnie tak, jeżeli chodzi o wybór foundation model, czyli tych modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Mamy do czynienia obecnie z bardzo dynamicznym rynkiem, jeżeli chodzi o rozwój generatywnej sztucznej inteligencji i tych modeli. I nie mówimy tu już tylko o modelach i ich nowych wersjach, które po prostu wychodzą niemal co kilka miesięcy, ale o tym też, że na rynku pojawiają się nowi dostawcy, którzy tworzą te nowe modele. Co jest o tyle ciekawe, bo jeszcze nie tak dawno myśleliśmy, że to będzie bardzo ograniczony zbiór firm, które będą w stanie zainwestować pieniądze i zbudować, wytrenować odpowiednie modele. No i teraz, gdzie w tym wszystkim wizja AWS-u? Gdzie w tym wszystkim wizja Amazona? Nie będzie tak naprawdę jednego modelu, który będzie rozwiązywał wszystkich rodzajów problemów. Bo znowu, twój problem biznesowo-technologiczny być może wymaga modelu, który jest niezmiernie dobry, jeżeli chodzi o konkretną dziedzinę wiedzy. Być może twój problem wymaga modelu bardzo szybkiego, bo to jest interakcja na żywo z użytkownikiem końcowym. A być może twoim ogranicznikiem jest tak naprawdę koszt i tak naprawdę szukasz modelu, który będzie jak najbardziej optymalny finansowo, ciągle jednak rozwiązując swój problem techniczno-biznesowy. Więc różne problemy wymagają różnego rodzaju modeli, różne problemy wymagają różnych samochodów. Dlatego AWS tworzy tak zwaną usługę Bedrock. I Bedrock jest tak naprawdę platformą, która dostarcza dostęp do ponad 100 różnego rodzaju modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Też co jest istotne, wszystkie one są dostarczane poprzez ten sam interfejs, czyli przez to samo API. To daje niesamowitą możliwość tego, aby na bieżąco dostosowywać się do aktualnych potrzeb. I na przykład jeżeli chcemy rozwiązać konkretny problem, gdzie na przykład właśnie istotą jest optymalizacja kosztowa, no
to tam potencjalnie na przykład wykorzystamy model od Anthropica, najnowszą wersję Clouda i tak dalej. Natomiast może w innym przypadku będziemy tworzyć grafiki i na przykład od Stability AI będziemy wykorzystywać model. Więc ta dowolność, ta wszechstronność w wyborze najlepszego modelu daje możliwość dostosowania się do tego, co aktualnie jest najlepsze na rynku. Bo znowu, to, że coś jest najlepsze obecnie, nie znaczy, że będzie najlepsze za miesiąc. Przytoczmy na przykład przypadek DeepSeeka, czyli modelu, który jakiś czas temu wyszedł na rynku. Wszyscy byli oczarowani, że startup z Chin, DeepSeek, stworzył model, który tak naprawdę w wielu obszarach przewyższa te modele, które do tej pory były wiodące na rynku. No i co wtedy zrobił AWS? Uznał, że jest to model, który przynosi wartość dodatnią i ten model również DeepSeek R1 można wykorzystywać, mieć dostęp na platformie Bedrocka. Więc to jest kierunek, czyli wykorzystujemy odpowiednie narzędzie do odpowiedniego problemu, aby zrealizować wartość biznesową. Czyli jak taki klient AWS-a generalnie mogę mieć elastyczność wyboru. W tym tygodniu mogę w moim rozwiązaniu stosować taki model, a w przyszłym tygodniu mogę sobie za pomocą testów AB jakby korzystać z innego modelu i porównać jakby jak te modele działały na moim rozwiązaniu, tak? Dokładnie i wszystko dzięki temu, że wszystkie one są wystawione za pomocą tego samego API. Więc tak, testy AB i tak naprawdę upraszczam trochę. Jedno kliknięcie myszą, testujemy i patrzymy na wartość, którą ten inny model przynosi. A czy AWS ogranicza się tylko i wyłącznie do oferowania serwisów do sztucznej inteligencji? Bo zdaje się, że też są takie platformy compute, które AWS oferuje w celu też minimalizacji kosztów lub optymalizacji kosztów, tak? Absolutnie. Ogólnie obszar generatywnej sztucznej inteligencji, wykorzystanie jest dość szeroki. Do tej pory mówiliśmy, powiedzmy, o tym takim środkowym obszarze, czyli faktycznie wiemy, czym już są modele Foundation Model i chcemy je wykorzystywać. Natomiast obszar wykorzystania jest dużo szerszy. Być może tak naprawdę potencjalnie chcemy wytrenować własne modele. Jak na przykład robi Anthropic, wytrenował własne modele. I wówczas to, co robi AWS, to dostarcza dedykowaną infrastrukturę. Czyli przykładowo na przykład AWS, Amazon projektuje własne procesory Trainium, które są dostępne za pomocą platformy AWS, za pomocą których możemy projektować, budować własne modele sztucznej inteligencji przy optymalizacji kosztowej. Czy inne dedykowana infrastruktura to są dedykowane procesory do inferencji, czyli już do wykorzystania właśnie zbudowanych modeli. Czyli to jest ten obszar bardzo specyficzny, wiadomo, nie dla każdego typu firmy użytkownika, gdzie możemy mieć dostęp do dedykowanej infrastruktury do tego, żeby właśnie na przykład projektować te modele. Ale też na przykład tu przytoczmy przykład NVIDII, która współpracuje z AWS-em i tworzy obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych superkomputerów w oparciu właśnie o procesory NVIDII po to, żeby dać kolejną falę możliwości dla użytkowników, bo znowu każdy case będzie trochę inny. No więc to jest ta pula możliwości, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Wcześniej mówiliśmy o tej puli, jeżeli chodzi o Bedrocka, czyli dostęp do Foundation Model istniejących na rynku ponad 100. Natomiast bardzo często to, co też widzimy na rynku, to jest to, że firmy chcą wykorzystywać tą generatywną sztuczną inteligencję, ale być może nie są na tyle techniczne, żeby faktycznie budować, projektować systemy w oparciu o takie usługi, w oparciu o modele generatywnej sztucznej inteligencji. Wówczas, co robi AWS, to już dostarcza gotowe rozwiązania, które dają te możliwości sztucznej inteligencji. Przykładowo Amazon Q, który działa na przykład, służy dla deweloperów po to, żeby przyspieszyć budowanie kodu, testowanie kodu i tak dalej. Tych rozwiązań jest kilka, czy tworzenie interaktywnych call center, więc w sumie, w skrócie, dla każdego coś dobrego, bo znowu te potrzeby są różne dla każdej firmy. I czy wy jako zespół architektów chmury też zajmujecie się jakby tworzeniem tego typu rozwiązań? Mówię tutaj o takich rozwiązaniach, które korzystają ze sztucznej inteligencji jakby właśnie na poziomie tych różnych warstw, o których wspomniałeś.
Tak, absolutnie. Więc my na podstawie rozmów z firmami, na podstawie ich zapotrzebowania, na podstawie tego, gdzie oni podążają, jeżeli chodzi o nowoczesną technologię, w skrócie staramy się dostosować to, co AWS dostarcza, żeby jak najszybciej, najlepiej i najbardziej optymalnie kosztowo zrealizować te wymagania. Słuchaj, rozmawialiśmy troszeczkę o tych modelach współpracy z klientami, tak? I wspomniałeś o tym, jakie zespoły lub jakie profile zawodowe najczęściej prowadzą interakcje z twoim zespołem. Jakie widzisz najczęstsze takie błędy w podejściu do projektowania rozwiązań? Czy może nie błędy, ale jakby takie obszary, w których można jeszcze optymalizować. Trochę zmierzam tutaj do tego, aby zachęcić być może klientów do kontaktu z twoim zespołem i w jaki sposób twój zespół najczęściej może pomóc klientom, w jakich obszarach? Myślę, że jednym z problemów, które często widać na rynku, jest to, co powiedziałem wcześniej. Firmy nie do końca mają pomysł na to, gdzie ta generatywna sztuczna inteligencja, ta nowoczesna technologia może być wykorzystana. Natomiast czują presję rynku, czują presję konkurencji. Nie konkurują już tylko z firmami z tego samego miasta, z firmami z tego samego kraju. Obecnie konkurujemy z całym światem, Zachodem, ze Wschodem, więc ta presja powoduje na nich tą świadomość, że musimy podążać i wykorzystywać nowoczesną technologię, natomiast nie wiedzą do końca gdzie. Więc to jest jedna kwestia, więc wówczas gdzie AWS pomaga, to jest znalezienie tego poprawnego use case'u. Drugi potencjalnie, nazwijmy to problem, który często widzimy, to jest złe adresowanie tego case'u. W skrócie próbowanie wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów, z jakimi boryka się nasz biznes, jaka firma. Bardzo często mówimy, zacznijmy od małych tematów, zacznijmy od małych rzeczy, żeby też firma nauczyła się, zrozumiała, czym jest ta sztuczna inteligencja, czym są halucynacje, jak wpływają to na rozmowy z klientami. Bo oczywiście możemy stworzyć od razu na dzień dobry chatbota, z którym komunikują się użytkownicy zewnętrzni, natomiast wówczas musimy wiedzieć, jak odpowiednio go zamodelować, zbudować, jak zadbać o bezpieczeństwo, o którym wcześniej mówiłem, żeby to miało ręce i nogi. Więc znowu jednym z takich istotnych elementów jest, powiedzmy, podejście małymi kroczkami do dużych kroków. I tu wspomniałeś tak naprawdę o dwóch takich głównych obszarach związanych ze sztuczną inteligencją. A jeżeli zrobimy taki zoom out, można powiedzieć po polsku, i spojrzymy na wszystkie obszary działania twojego zespołu, czy to są jakby takie same, można powiedzieć, obszary problemów? Optymalizacja kosztowa to jest zawsze powtarzający się problem. Firmy, które idą do chmury, na początku często traktują chmurę po prostu jako kolejną serwerownię. Odpalamy serwer, 2-3 bazy danych. Nie planują poprawnie, nie myślą o tym, że chmura jest jednak innego typu zwierzakiem, jak ja często to mówię. Więc tak, podstawowe elementy budulcowe, jak na przykład serwer wirtualny, baza danych, przypominają te, z którymi mieliśmy już do czynienia wcześniej. Natomiast ich użycie w chmurze powinno polegać troszkę na innym zastosowaniu. Powinniśmy bardziej zoptymalizować, jeżeli chodzi o wielkość, żeby po prostu było to tańsze. Powinniśmy wykorzystywać elementy skalowalności. Powinniśmy pomyśleć o bezpieczeństwie. Więc traktowanie chmury jako po prostu kolejnej serwerowni jest najbardziej typowym problemem, z którym rzeczywiście widzimy na rynku. I w skrócie, jeżeli ktoś traktuje chmurę jako po prostu kolejną serwerownię, to z chmury korzysta źle. To nie będzie odpowiednio optymalne, to nie będzie innowacyjne i po prostu będzie błędne. Więc wówczas to, co robi AWS, to, co robi zespół architektów, to pomaga właśnie zmienić trochę mentalne podejście do tego, jak z tej chmury faktycznie będziemy korzystać. Przejdźmy do pytania od publiczności. Wspominałeś o tych różnych modelach, o tych różnych potrzebach biznesowych, które one są zbudowane, żeby zaadresować, a także o różnych parametrach, które potem te rozwiązania muszą spełnić. Czy powiedziałbyś, że tutaj na naszym rynku, w takim naszym regionie, być może w Europie Zachodniej, być może w ogóle na polskim rynku, są jakieś unikalne wyzwania, które trzeba zaadresować, jeśli chodzi o takie wybory? To jest bardzo ciekawe pytanie, które ono często się powraca do mnie ogólnie, jeżeli chodzi o technologie chmurowe. Czy rynek polski odbiega
od rynków zachodnich, amerykańskich czy nawet Europy Zachodniej. I w skrócie odpowiedź jest nie. Mamy dokładnie te same problemy, borykamy się z tymi samymi zagadnieniami, jak borykają się użytkownicy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Niczym nie odbiegamy, mamy te same wyzwania i te same ambicje. Słuchaj, ja chciałbym powrócić trochę do tego tematu, o którym rozmawialiśmy, o tych umiejętnościach przyszłości. I jeżeli spojrzymy sobie na osobę, która właśnie może wchodzi na rynek pracy i chciałaby trochę dowiedzieć się więcej o AWS-ie i tych rozwiązaniach, które AWS oferuje. Wiem, że są różne dostępne certyfikaty, AWS ma chyba też taką całą infrastrukturę szkoleniową. Jak w ogóle do tego podejść? Jak to zacząć? W skrócie to jest tak. Rzeczywiście wiele mamy źródeł materiałów, wiedzy za darmo dostępnej w internecie. Platforma, o której mówisz, nazywa się Skill Builder. Możemy się po prostu zarejestrować za darmo. I mamy dostęp do setek różnego rodzaju szkoleń, z których możemy czerpać wiedzę z różnych zagadnień. To może być oczywiście ta sztuczna inteligencja, która jest tak istotnym tematem obecnym. Natomiast też będą to inne obszary, jak wprowadzenie do chmury, wprowadzenie do innych obszarów, konteneryzacja, serverless, analityka danych i tak dalej. Więc powiedziałbym, że to będzie pierwszy, najbardziej istotny element do tego, aby w ogóle zacząć z chmurą i z AWS-em. Natomiast najbardziej udane rzecz, o której mogę powiedzieć, powinniśmy robić, to po prostu założyć konto w AWS-ie. Jest to darmowe. I po prostu zacząć się bawić. W AWS-ie jest coś takiego, co się nazywa free tier, czyli darmowy poziom. I większość usług daje dostęp do szeregu różnego rodzaju możliwości, w pełni za darmo. Możemy uruchomić sobie mały serwer, który przez rok może działać i nic za niego nie zapłacimy. Możemy wrzucić kilka gigabajtów za darmo do usługi storage'owej i tak dalej. Więc w skrócie mamy możliwość faktycznie poszerzania wiedzy i uczenia się tym, czym jest AWS. A jest to największa i najbardziej popularna platforma na świecie do tego, aby szkolić się z nowoczesnych technologii. Warto tutaj również powiedzieć o statystykach. Obecnie ostatnie statystyki mówią, że ponad 70% pracodawców jest w stanie skłonna bardziej zatrudnić osobę, która ma wiedzę z nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, niż osobę, której takiej wiedzy nie ma. A przedział, delta, jeżeli chodzi o potencjalną pensję, sięga niemal 30%. Więc warto obecnie szkolić się, zdobywać wiedzę właśnie poprzez te materiały, te zasoby, które są za darmo dostępne w internecie, bo za pomocą tego właśnie jesteśmy w stanie wyróżnić się na tle konkurencji. Słuchaj, Tomku, bo jest też takie spojrzenie na technologię jako na potencjalny problem, który zabiera tak naprawdę stanowiska pracy, tak? Jak ty się odnosisz do tego? Ja bym to ten temat nazwał trochę inaczej. Nie czy technologia zabiera miejsce pracy, natomiast technologia modyfikuje rynek zawodowy. Faktycznie, to nie jest nic nowego, z tym mieliśmy do czynienia od setek lat, tak naprawdę. Przytoczę ci tutaj dwa przykłady zawodów, które już obecnie nie istnieją. Jeszcze w XIX wieku w Wielkiej Brytanii istniał zawód osoby, która polegała na tym, że codziennie chodziła ulicami w Londynie i budziła robotników do pracy. Czyli na przykład rzucała kamykiem w okno albo patykiem po prostu biła delikatnie w szybę, aby obudzić robotnika. Był to nowy zawód, który jego powstanie wymogła rewolucja przemysłowa, bo nagle punktualność stała się niezmiernie istotna, więc ci robotnicy faktycznie musieli być w tej fabryce o tej 7, 6 rano, więc rzeczywiście ten zawód powstał. Natomiast obecnie raczej jak przejdziesz ulicami Warszawy, Łodzi, Krakowa czy Gdańska, to raczej o 6 rano nie zobaczysz nikogo, kto rzuca kamieniami w okna. Przynajmniej nie jest to coś, co jest... Nie jest to oficjalnym stanowiskiem pracy. Dokładnie. Czemu? No bo faktycznie nową technologią wówczas był zegarek, wyparł ten zawód. Nawet jeszcze niedawno, weźmy na tapetę windy. Jeszcze dziesiątki lat temu, gdybyśmy weszli do windy, no to w windzie zawsze stała osoba, która po prostu obsługiwała windę. Mówiliśmy, poproszę na piętro 20. Może nie ja, bo ja tych czasów też już nie pamiętam. Natomiast tak było. Byli po prostu operatorzy windy. Tych zawodów już teraz nie ma. Więc technologia już od dziesiątek, setek lat rzeczywiście wpływa na rynek pracy. Faktycznie pewne zawody zostają wyeliminowane, ale też pomyślmy o tym, ile zawodów zostaje dodanych.
gdybyśmy chcieli przeprowadzić tą rozmowę sprzed może 30 lat temu, to byśmy jej nie przeprowadzili, bo architekt chmurowy nie było takiego zawodu. Ogólnie podcastu byśmy nie mieli, bo nie było czegoś takiego jak influencerzy i tak dalej. Więc w skrócie świat wyglądał dużo inaczej. Specjaliści od e-commerce'u, wszystkie zawody związane z nowoczesnymi technologiami, internetem, to są dobytki, które zostały stworzone właśnie za pomocą nowej technologii. No i teraz wracając do twojego pytania, czy sztuczna inteligencja będzie miała, czy ma też wpływ właśnie na rynek pracy? Oczywiście tak. Czy może być tak, że pewne zawody będą zmienione albo być może zupełnie wyeliminowane? Być może tak. Absolutnie. Natomiast pomyślmy też o tych wszystkich zawodach, które będą stworzone, ponieważ wcześniej nie było do tego warunków. No ile się obecnie mówi o inżynierach promptowych, prawda? Czyli o tym, jak faktycznie komunikować się ze sztuczną inteligencją. Jeszcze 4 lata temu, gdybyśmy powiedzieli, hej, jestem inżynierem promptowym, to każdy by zrobił wielkie oczy, by nie wiedział, o co chodzi. A teraz stało się to tematem dużo bardziej znajomym dla wielu osób. No jeszcze pewnie 2 lata temu, jakbyśmy się zapytali. Dokładnie. Dokładnie, więc w skrócie ja bym widział przyszłość w barwach kolorowych. To daje faktycznie niesamowite możliwości. Wszyscy obecnie w tej globalnej wiosce działamy w tym samym czasie. Widzimy, co ta sztuczna inteligencja, co ta generatywna sztuczna inteligencja może zrobić. Obecnie nawet ten subset, czyli agenci AI, co mogą zrobić, to jest świat możliwości, powstawania nowych zawodów, zdobywania nowych kompetencji i też wyróżnienia się na tle konkurencji. Natomiast tak, musimy być otwarci na to, co ta technologia przynosi. Jedyne zmiana tego, z czym mamy do czynienia teraz w stosunku do tych wcześniejszych rewolucji, jest szybkość. Tak, to, co teraz dzieje się dużo szybciej niż wszystkie wcześniejsze rewolucje technologiczno-przemysłowe, z którymi mieliśmy do czynienia. Czy mamy jakieś pytania od publiczności jeszcze? Bo rozmawialiśmy o tym, jak ważne są umiejętności techniczne i jak dobrą platformą dysponuje Amazon, żeby je poznać, ale wcześniej mówiliśmy też o umiejętnościach miękkich. I czy jest jakiś dobry sposób, żeby w tym kierunku się szkolić, gdzie można tak naprawdę te umiejętności zdobywać? Z mojej perspektywy, co ja bym sugerował, co ja bym zalecał? Bycie otwartym na nowe doznania, nowe doświadczenia, nawet jeżeli jesteśmy typowymi informatykami, tak to nazwijmy, pracujemy, kodujemy, jesteśmy deweloperem, to żeby mówić tak na to, gdy ktoś przychodzi do nas i mówi, hej, mam pomysł na coś nowego, może chcesz wziąć w tym udział, w tym nowym rozwiązaniu, projekcie i tak dalej. Powiedzenie tak pozwala nam wyjść z naszego małego po prostu comfort zony i doświadczyć nowych doznań. Innym bardzo ciekawym przypadkiem, który też zdecydowanie polecam, jest udział w różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach technologicznych. Na początku jako po prostu uczestnik, ale faktycznie pójść na konferencję i nie siedzenie tylko zamkniętym, nie słuchanie tylko jakby prezentacji, natomiast wymiana wiedzy z innymi użytkownikami, rozmowa, wyjście, powiedziałbym, z tego kokonu introwertyzmu, tak to ładnie nazwijmy. A potencjalnie później być może, natomiast wiem, że to nie jest dla wszystkich, hej, jesteśmy w czymś dobrzy, jeżeli chodzi o technologię. Zgłośmy się jako nawet prezenter. Zgłośmy się jako prezenter, zareklamujmy się i opowiedzmy innym o tych świetnych rzeczach, które robimy zawodowo, o naszych kompetencjach. To znowu pozwala nam budować nasze kompetencje miękkie. Czy od początku będziemy świetni? Nie. Na początku będzie nas zjadał stres, będziemy się zacinali, jąkali i tak dalej. Natomiast małymi kroczkami dojdziemy właśnie do budowania i do coraz lepszych umiejętności miękkich. Na pewno też jakimś krokiem pośrednim może być pisanie też, tak? Znaczy pisanie nazywane jest great equalizer, czyli takim wyrównywaczem szans, można powiedzieć, bo ono nie wymaga tych wystąpień publicznych, dla których no, jakby duża ilość osób może odczuwać jednak jakby opór przed takimi wystąpieniami publicznymi, natomiast no, jakby poprzez przelanie tych swoich myśli na papier możemy zaprezentować swój pomysł w sposób taki no, nie wymagający od nas wyjścia z tej strefy komfortu tak bardzo.
Zdecydowanie żałuję teraz, że ja tego nie powiedziałem. Bardzo dobry pomysł i faktycznie pozwala nam poszerzać tą naszą wiedzę. Zdecydowanie tak. Warto tutaj rzeczywiście wyszukać w internecie określeń amazonowych, PR, FAQ i tak dalej, poczytać czym to jest i zacząć tworzyć właśnie takie małe rozprawki, jak wcześniej powiedziałeś, które faktycznie pozwolą nam rozszerzyć nasze umiejętności, takie miękkie. To w ogóle też jest tak naprawdę, domyślam się, że jeżeli chodzi o twój zespół, jest to też krytyczna umiejętność dla klientów, tak? Bo zakładam, że tworzycie dokumentację techniczną, którą później w jakiś sposób udostępniacie klientom, tak? Tak, absolutnie. Więc znowu, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że musimy umieć rozmawiać z użytkownikiem, klientem, to ta rozmowa, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, również może być w formie pisemnej, czyli musimy wiedzieć, jak się zakomunikować, jak pisać w sposób nie tyle zrozumiały, ale przekonujący. Dobra, Tomku, wspomniałeś o tych warstwach, można powiedzieć, różnych wykorzystania sztucznej inteligencji i tych różnych usługach, które AWS oferuje. A czy możesz troszeczkę opowiedzieć o praktycznych sposobach wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej interakcji z klientami? Jasne. Pozwól, że przytoczę Ci jeden bardzo ciekawy przykład, czyli Formuły 1. Formuła 1 to jest bardzo specyficzny sport, jak wszyscy wiemy. Bolidy poruszające się z zawrotną prędkością na torze. Naprawdę sport wysokiego ryzyka. I teraz nie wiem, czy wiesz, ale taki każdy bolid jest wyposażony w setki różnego rodzaju sensorów, które na bieżąco monitorują różnego rodzaju elementy tego, jak samochód, gdzie on jest, jak się zachowuje i tak dalej. I teraz co robi AWS wraz z Formułą 1, to gromadzi te dane. I żeby Ci tutaj jeszcze przytoczyć, o jakiej skali danych mówimy, te sensory, o których powiedziałem, każdy bolid, każdej sekundy generuje ponad 1 milion punktów danych, 1 milion elementów danych. To jest, szacuje się, że więcej niż nawet samoloty pasażerskie generują, więc naprawdę mówimy tu o gigantycznej ilości danych. I teraz po co Formuła 1 to robi? Formuła 1 następnie gromadzi te dane i wysyła do chmury AWS-owej po to, aby analizować je w czasie rzeczywistym, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję, czyli na przykład właśnie usługi Bedrock, o której wcześniej mówiliśmy, i dostarczać jeszcze dużo bardziej ciekawe efekty wizualne, informacyjne dla użytkowników, dla widzów. I dzięki temu, że te wszystkie dane gromadzone są i następnie są wykorzystywane, wysyłane do chmury AWS-owej, generatywna sztuczna inteligencja je analizuje, tworzone są predykcje, które są następnie udostępniane zarówno zespołom bolidów, jak i użytkownikom, widzom, którzy oglądają te wyścigi. Dzięki temu mają dostęp do danych, które wcześniej nie były dla nich dostępne. Na przykład, jaka jest szansa, że konkretny bolid zatrzyma się na pit stopie teraz? Jaka jest szansa, że przy kolejnym zakręcie konkretny kierowca wyprzedzi innego kierowcę? Więc tu mamy bardzo ciekawy przykład, gdzie taka branża wyścigowa Formuła 1 wykorzystuje nowoczesną technologię, wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tego, aby zrewolucjonizować się, aby tworzyć lepsze produkty, bo lepsze bolidy, na przykład Ferrari to robi, ale też, żeby uatrakcyjnić ten sport dla widzów. To w ogóle jest super przykład, bo on pokazuje w ogóle cały łańcuch tego użytkowania. Z jednej strony pewnie do polepszenia tych bolidów samych w sobie, ale też uatrakcyjnienia tej rozrywki, którą ten widz obserwuje. Tak? Chyba NFL też to robi w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie, tak? Robi to NFL, ale też tak naprawdę naszego bliskiego podwórka, Bundesliga niemiecka dokładnie to samo robi. Jeszcze parę lat temu mówiłem, że jeżeli ktoś ogląda Lewandowskiego, to może widzieć statystyki AWS-owe, które mówią, z jakim prawdopodobieństwem Lewandowski strzeli konkretnego gola. Obecnie, ponieważ Lewandowski już nie gra w Bundeslidze, to już nie przytaczam Lewandowskiego. Natomiast znowu, tu mamy do czynienia z tym, jak sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie potrafią faktycznie uatrakcyjnić nasze życie codzienne. A to jest tylko jeden z przypadków atrakcyjny. Natomiast pozwól, że podam Ci tu jeszcze jeden przypadek. Mówiliśmy wcześniej o modelach generatywnej sztucznej inteligencji. Mówiłem o tym, że na Bedrocku mamy ich ponad 100. I teraz jedną z bardzo ciekawych branż, które właśnie wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, jest branża medyczna. I tutaj wiele różnych zastosowań, jak na przykład Pfizer, który wykorzystuje właśnie generatywną sztuczną inteligencję do tego, aby tworzyć szybciej leki i je testować. Natomiast do czego dążę? Mówiliśmy też między innymi o tym, czy jeden model wystarczy, czy powinniśmy wiele różnych modeli. Ja mówiłem wcześniej Ci też o tym, że różne zastosowania wymagają różnych modeli.
Jest startup, który się nazywa Evolutional Scale. Co zrobił ten startup? Bardzo interesujące. Zgromadził dane odnośnie różnego rodzaju białek dostępnych w przyrodzie. Na podstawie 4 miliardów lat ewolucji zgromadził je i zbudował model generatywnej sztucznej inteligencji do tego, aby w skrócie właśnie branża medyczna ułatwić jej projektowanie i tworzenie nowych rodzajów leków na podstawie białek, które obecnie w przyrodzie nie istnieją. Jest to coś zupełnie nowego, z czymś wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Nagle informatyka, komputery, generatywna sztuczna inteligencja wyposażona w rezultat ewolucji 4 miliardów lat jest w stanie symulować nowe białka nieistniejące w przyrodzie i za pomocą tego branża medyczna będzie w stanie tworzyć nowe leki szybciej, które będą bardziej skuteczne. A Tomku, czy masz jakiś przykład może, który jest bliski mojemu sercu z wykorzystania AWS Poli, które to narodziło się z naszej lokalnej Iwony Software? Absolutnie. Tutaj warto dodać to, co też powiedziałem wcześniej. Generatywna sztuczna inteligencja jest konsumowana w różnych postaciach. To mogą być foundation model poprzez Bedrocka, to może być infrastruktura, czyli dedykowane serwery, procesory i tak dalej, ale to też mogą być gotowe rozwiązania jak Amazon Q, ale również Poli. Warto tutaj zdecydowanie powiedzieć, że Poli, czyli usługa text-to-speech, która właśnie umożliwia wszystkim konwersję tekstu pisanego na język mówiony, również wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję. W wielu językach mamy obecnie do czynienia również z głosami wykorzystującymi generatywną sztuczną inteligencję do tego, aby ta mowa była jeszcze bardziej realistyczna, jeszcze bardziej naturalna. I widać to również tutaj na rynku polskim, gdzie coraz częściej firmy właśnie wykorzystują Poli do tego na przykład, aby tworzyć audiobooki dla dzieci w sposób czytelny, przyjemny, autentyczny dla tych właśnie małych pociech. Super. Słuchaj, z twojej całej wypowiedzi można wywnioskować, że tak jak powiedziałeś, chyba widzisz świat na kolorowo i jesteś jakby bardzo otwarty do tych nowych technologii. Jakie przesłanie miałbyś do naszych widzów, którzy są być może nieprzekonani co do technologii albo tych nowych zdobyczy sztucznej inteligencji? Powiedziałbym tak, jeszcze nigdy do tej pory w historii nie byliśmy świadomi tego, że przełom technologiczny dzieje się tu i teraz. Zazwyczaj ta świadomość przychodziła dopiero po fakcie. Przyszedł internet i dopiero po fakcie okazało się, to faktycznie zrewolucjonizowało nasz świat. Mogłem stworzyć tego startupa w oparciu o internet i tak dalej. Więc do tej pory zawsze dopiero po faktum byliśmy świadomi, że przespaliśmy przełom technologiczny. W przypadku tego, co się dzieje obecnie, w przypadku sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji, to dzieje się tu i teraz i wszyscy jesteśmy ciągle dopiero w rakach startowych. Nie tylko my tutaj w Polsce, tak samo to się dzieje na zachodzie, to się dzieje na wschodzie. Wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i możemy rywalizować jak równy z równym. Więc to jest najlepszy czas, żeby być może stworzyć coś własnego, nowy startup, który zrewolucjonizuje świat, ale też, żeby wyróżnić się na tle rynku, jeżeli chodzi o naszą karierę zawodową. Znowu, jeżeli mamy kompetencje technologiczne, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, nasza wartość rynkowa zdecydowanie wzrasta. Więc róbmy to teraz, bo za kilka lat to będzie oczywiste, będzie wymagane i wówczas nie będziemy się już niczym wyróżniać. Więc róbmy to teraz, bo możliwości mamy, one są na wyciągnięcie ręki i są za darmo. Tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Tomek Staklewski. Dzięki. Amazon Stage.